Witam Państwa, z tej strony Piotr Przybycin. Jest to pierwszy odcinek szkoleniowy z programu iXChart, będącego numeryczną wersją wykresu Moliera. Wykres Moliera, jak wiadomo, jest bardzo ważnym i użytecznym narzędziem dla każdego inżyniera zawodowo zajmującego się procesami obróbki powietrza wilgotnego. Nie będę tutaj przytaczać teorii dotyczącej czym jest wykres Moliera i tak dalej. Tutaj odsyłam Państwa do innych opracowań i filmików, które o tym mówią. Być może w przyszłości również stworzymy serię filmików dotyczących różnego rodzaju podstaw, jak i bardziej zaawansowanych szkoleń dotyczących klimatyzacji i reprezentowania tego wszystkiego na wykresie Moliera. Jednak w tym odcinku skupmy się typowo na podstawowych funkcjach samego programu. Zatem nie przedłużając, uruchamiam program. W tym momencie program sprawdza dostępne aktualizacje na serwerze. Może to czasami chwileczkę potrwać, natomiast zapewnia to zawsze zgodność z obecnymi wszystkimi aktualizacjami, więc tutaj widać, nie wyskoczyło nam żadne okienko informujące o tym, że jest dostępna nowa wersja, więc mamy najbardziej aktualną, uruchamiamy program i możemy przechodzić do dalszego etapu. W taki sposób wygląda nasz wykres. Sam program zbudowany jest jak typowa aplikacja Windowsowa z górnym menu w postaci podstawowych funkcji obsługi plików itd. Drugi pasek to jest pasek związany z narzędziami głównie i te narzędzia, czyli mam tutaj na myśli kalkulatory, później mamy tutaj narzędzia do bilansu cieplno-wilgotnościowego, będą omówione w kolejnych odcinkach. Natomiast sam wykres i konstrukcja będzie omówiona dzisiaj. Zatem tutaj mamy okienko z parametrami powietrza. W tym okienku są wyświetlane wszystkie parametry powietrza naśladujące ruch kursora na ekranie. I są to X reprezentujące bezwzględną zawartość wilgoci, T jako temperaturę w stopniach Celsjusza, Fi wilgotność względna w procentach, Rho gęstość powietrza w kilogramach na metr sześcienny, I jest entalpią w kilojulach na kilogram, pp jest to ciśnienie cząstkowe pary wodnej, ps jest to ciśnienie cząstkowe powietrza suchego w paskalach, tr temperatura punktu Rosy w stopniach Celsjusza i tm temperatura termometru mokrego w stopniach Celsjusza. Ten wykres można automatycznie przedstawić w układzie nie tylko Moliera, który jest najbardziej powszechny w krajach europejskich, ale również w układzie Carriera. I jest to typowy, klasyczny w tym wypadku wykres psychrometryczny. Choć i wykres Moliera i Carriera jest wykresem psychrometrycznym, tym niemniej bardzo często się przyjęło mówić jako wykres psychrometryczny, wykres w układzie Carriera. Więc tutaj mamy możliwość zmiany układu z Moliera na Carriera, jak również zmiany jednostek na metryczne w układzie SI lub imperialne, które są powszechniej stosowane w krajach anglosaskich, jak i Stanach Zjednoczonych. Natomiast oczywiście po wykonaniu tutaj przemian i analiz na wykresie, przełączając się pomiędzy obydwoma typami wykresu, jak i jednostek, automatycznie wszystko zostaje przeliczone i wyświetlone w odpowiednich jednostkach.
ale my wracamy do naszego wykresu Moliera, ponieważ ja jestem bardziej do niego przyzwyczajony, łatwiej mi w nim operować. Ok, zatem jak zmienić na przykład zakres osi wykresu? Do tego celu służą nam na przykład przyciski umieszczone przy każdej osi, czyli na przykład tutaj mamy oś temperatury i możemy zakres zwiększać w taki sposób, klikając przycisk T+, lub zmniejszając T-. Dolny zakres temperatury wykresu analogicznie, czyli możemy obniżyć klikając T- lub podwyższyć klikając T+. Generalnie obsługujemy tutaj zakres wykresu jest od temperatury minus 60 stopni do bodajże plus 200 i bezwzględna zawartość wilgoci do 200 gram na kilogram, co praktycznie, jeżeli chodzi o typowe układy klimatyzacji, to w zasadzie my operujemy w temperaturach, no, przypuszczam, nie większych niż te, być może jeszcze w innych krajach troszeczkę wyższych. Natomiast jeżeli zabrniemy w jakieś, powiedzmy, dalekie obszary wykresu, to możemy jednym przyciskiem tutaj wrócić do tak zwanego domyślnego wartości wykresu, czyli od minus 30 do plus 40 i bezwzględną zawartość wilgoci 20 poprzez kliknięcie po prostu domyślna wartość wykresu. Teraz tutaj mamy pole komfortu i je możemy zaznaczyć według własnego uznania. Tutaj mamy według norm amerykańskich ASHRAE dla lata, dla zimy, jak również dla lata, jeżeli chodzi o tutaj już naszą polsko-europejską zharmonizowaną normę PN-EN 13779, oddzielnie dla lata, oddzielnie dla zimy, jak również według normy niemieckiej DIN-owskiej. Dobrze. Teraz mamy tutaj taki istotny przycisk Menadżer licencji, gdzie możemy dokonać zakupu licencji lub przeniesienia tej licencji na serwer w celu przeniesienia na inny komputer lub powrót tej licencji na późniejszy inny komputer, więc do tego celu służy nam menadżer licencji. Za pomocą menadżera możemy zarówno wysłać zamówienie na zakup licencji lub też, tak jak powiedziałem, przenieść licencję na serwer i pobrać licencję serwera. Tu w tym miejscu jedynie wpisujemy przydzielony, zakupiony klucz licencyjny i odpowiednim przyciskiem przynosimy lub pobieramy. Nie będę tego tematu tutaj bardziej drążyć, bo myślę, że to jest wystarczająco jasne. Natomiast gdyby ktoś chciał, aby to rozwinąć, to oczywiście mogę to bardziej szczegółowo później omówić. Ok, zatem przejdźmy do pierwszego elementu, czyli definicja punktu. Program jest bardzo intuicyjny, w związku z powyższym, aby zdefiniować w najprostszy sposób punkt, to jest po prostu najechanie kursorem, spoglądając na okienko parametrów powietrza w interesujący nas punkt i kliknięcie prawego klawisza myszy. Przy czym no, nie ukrywam, że osiągnięcie bardzo precyzyjne tutaj parametrów punktów, które nas interesują, może być trudne z racji niewielkiego ruchu myszy w stosunku do zmiany parametrów powietrza, więc ja osobiście rzadko z tego korzystam, tym niemniej można to uczynić. Czyli ja powiedzmy, że próbuję teraz tutaj najechać na punkt o bezwzględnej zawartości 5 gram na kilogram i temperatury 25 stopni. Zobaczymy, czy mi się uda. Jest to, przyznaję, dosyć
trudne. No, więc nie będę aż tak bardzo tutaj próbować. Wpisujemy obligatoryjnie nazwę punktu, ja go sobie nazwę 1. Za pomocą tych przycisków określić, z której strony ma się pojawić nasz opis punktu. Więc ja wybieram, że póki co z prawej strony jak najbardziej jest OK. Tutaj mamy jeszcze funkcje, które omówię przy tworzeniu przemiany. Natomiast no, definiując zwykły punkt, to myślę, że tylko punkt plus położenie opisu. OK. I tu jak widać pokazuje nam się punkt plus przynależne jego parametry. Chciałem 25 stopni, nie udało mi się tego idealnie uczynić. W związku z powyższym mogę ten punkt oczywiście edytować i można to uczynić w taki sposób, że najeżdżam na punkt kursorem myszy, wtedy on się nam zmienia. Klikam teraz prawym klawiszy myszy, co powoduje wywołanie dodatkowego menu i klikam sobie na przykład edytuj punkt. Zmieniam parametry na te, które mnie dokładnie interesują, 25, wilgotność bezwzględną chciałem 5, więc potwierdzam OK. Lub też mogę zmienić na przykład położenie opisu punktu i w taki sposób sobie możemy edytować. Inny sposób to jest poprzez okienko. Tutaj po zdefiniowaniu punktu automatycznie punkt nam się pojawia w tym oto okienku, więc tu możemy rozwinąć wszystkie jego parametry. Jednak aby edytować wartości tego punktu, to trzeba najechać na nazwę punktu, a nie na jakieś jego parametry pośrednie. Więc najeżdżam na jedynkę, podświetlam go tym razem lewym klawiszem myszy, prawym klawiszem myszy klikam, aby wywołać menu. No i tutaj wybieramy edytuj punkt. Możemy teraz na przykład zmienić sobie na 30 stopni. OK, i punkt przeskakuje nam na 30 stopni. Tutaj widzimy również przy każdym punkcie opisy tego punktu. Możemy je zmienić, jeżeli chcielibyśmy, aby nie wszystkie te punkty były te opisy tego punktu nie były oświetlane, wyświetlane, ponieważ nam zaciemniają w jakiś sposób rysunek, no to możemy sobie wybrać tylko w menu i opcję wykresu to, co nas interesuje. Tutaj możemy również zmienić, już korzystając z okazji, wielkość czcionki tych opisów, jak również możemy dostosować interesujące nas kolory reprezentujące poszczególne linie na wykresie. Pozostałe tutaj rzeczy myślę, że są czytelne, klarowne i nie będę ich niepotrzebnie w tej chwili opisywać. OK. I tak jak widzimy, po odhaczeniu została nam temperatura i entalpia powietrza. OK, zatem definiujemy drugi punkt, aby zdefiniować jakąś przemianę. No i teraz pytanie, jakiego rodzaju to będzie przemiana? Myślę, że możemy sobie w tej chwili na przykład zdefiniować przemianę chłodzenia adiabatycznego. Przemianę na przykład adiabatyczną, czy to nawilżenia, czy chłodzenia adiabatycznego. Ta przemiana ma do siebie to, że entalpia jest w tym wypadku stała, natomiast no, temperatura się obniża. Więc aby to uczynić, dodaję punkt, dowolny punkt i teraz wpisujemy punkt drugi. Temperaturę możemy sobie wybrać na przykład 20 stopni i musimy zdefiniować entalpię, ponieważ entalpia, tak jak powiedzieliśmy w tej przemianie, jest stała. W związku z powyższym będzie wynosiła 42,93 kJ na kilogram. Klikamy OK. No i oto pojawia nam się drugi punkt na wykresie, jak również w tym oto i okienku.
I możemy w tej chwili przejść do zdefiniowania przemiany. I przemiany można definiować również w dwojaki sposób. Pierwszy sposób to jest za pomocą po prostu kliknięcia, no w zasadzie powinienem kliknąć już w tym wypadku punkt drugi, ale to zaprezentuję tak poglądowo. Zrobimy sobie punkt 2'. I teraz możemy stworzyć proces z poprzednio zdefiniowanym punktem, a ponieważ poprzednio zdefiniowany punkt był punktem drugim, to my musimy wybrać opcję numer 3, czyli na przykład z wybranym punktem. Te punkty nam się tutaj wyświetlają i my chcemy z punktem numer 1. Więc OK. Tutaj zadajemy ilość powietrza, która bierze udział w przemianie. Zwyczajowo przyzwyczailiśmy się do definiowania ilości powietrza w metrach sześciennych na godzinę, jednakże no nie do końca jest to właściwy sposób, dlatego że objętość potrafi być zmienna w zależności od temperatury i gęstości powietrza. Także analizując cokolwiek na wykresie Moliera, bardziej właściwą metodą jest raczej operowanie za pomocą masy powietrza i definiowanie wszystkiego względem masy. Co prawda objętość będzie się w tym wypadku zmieniała, ale masa będzie stała, a jak wiadomo obowiązuje zasada zachowania masy, a nie zasada zachowania objętości. Ale załóżmy, że na poczet tego przykładu ja tutaj wpiszę 1000 m3 na godzinę. Ta wartość zostaje automatycznie przeliczona na tak zwane CFM-y, czyli no, nie pamiętam teraz dokładnie. To są stopy sześcienne lub tego typu jednostka. Przepraszam, niestety nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć tej jednostki. No i tutaj przelicza nam się względem gęstości, którą w danym punkcie jest, również ten strumień powietrza. Dobra, klikamy OK. No i na wykresie tworzy nam się od punktu 1 do punktu 2. Pojawiło nam się dodatkowe okienko z przemianami, i w którym jest zaprezentowane wszystkie podstawowe moce i inne wartości opisujące tą przemianę, czyli powietrza, ciepło całkowite, ciepło jawne i wilgoć całkowita. A możemy oczywiście taką przemianę w łatwy sposób edytować, albo poprzez złapanie tego punktu i na przykład przeniesienie go w inne miejsce, i automatycznie tu dochodzi do przeliczenia wszystkich parametrów przemian. O, przepraszam, coś mi się kliknęło, nie tak. Lub też poprzez edytowanie tej przemiany. Do tego celu służy nam przycisk lista procesów, czy lista przemian. I tutaj mamy zdefiniowane wszystkie przemiany, które można kliknąć i na przykład albo prawym klawiszem myszy robimy edytuj proces, czyli edytuj przemianę, i możemy na przykład sobie w tym wypadku wybrać inny punkt. I nie, już zmienimy nazwę bez prima. I OK. No i w tym wypadku sobie zmieniamy wartości punktu. Możemy również dwuklikiem wejść w edycję tej przemiany. Ale tutaj robimy close. Tak, możemy jeszcze definiować przemianę za pomocą kliknięcia na ekranie. Tak jak powiedziałem wcześniej, możemy nadać nazwę i z poprzednio zdefiniowanym punktem. Tutaj poprzednio zdefiniowany punkt był 2', a nie może być. No i w tym wypadku w taki prosty sposób, dla przykładu, już teraz bez sensu jakiegoś fizycznego mówienia, czym jest dana przemiana, po prostu pokazuję, jak to sobie działa. Oj, nie nacisnąłem, dobrze. Czyli jeszcze raz pokażę. Klikam prawym klawiszem myszy, robimy usuń.
delete point, dobra, czyli weźmy 4 i z poprzednio zdefiniowanym punktem OK. Jeżeli gdzieś nasze opisy się tutaj zaciemniają, nazwijmy to, no to w tym wypadku możemy oczywiście najechać na taki punkt, kliknąć prawym klawiszem myszy, edytuj punkt i zmienić na przykład na położenie lewe i wtedy opis punktu nam się przenosi w inne miejsce. Tak to sobie funkcjonuje. Tutaj wchodząc w listę przemian, listę procesów, mamy je wszystkie wyświetlone, możemy sobie je, nazwijmy to, kliknąć, wtedy nam się odpowiednia przemiana podświetla. Możemy wyeksportować tutaj wszystkie procesy, wszystkie przemiany, na przykład. No i tutaj nam się wyświetla to w takiej postaci, czyli ciśnienie, nazwa przemiany, moce i zdefiniowane tutaj punkty. Dobra. Co jeszcze mogę Państwu w ramach tego pokazać? Tak, jeszcze mamy do pokazania współczynniki kierunkowe przemian. Jak wiadomo, robiąc bilans cieplno-wilgotnościowy przemian powietrza wilgotnego gdzieś w jakimś zewnętrznym programie, ja na przykład korzystam z programu Lindaba Technosim, w którym robię tego typu rzeczy, ale to nie ma tutaj, że tak powiem, obowiązku. Być może pokażę w pewnym momencie filmik, w jaki sposób ja osobiście to wykonuję, co jest ciepłem całkowitym, co jest ciepłem jawnym i tak dalej. No to powiedzmy, że robiąc ten bilans cieplno-wilgotnościowy pomieszczenia, co tak de facto jest podstawą do wymiarowania ilości powietrza wentylacyjnego, który jest potrzebny do asymilacji zysków ciepła, no to to wtedy możemy zdefiniować współczynnik kierunkowy przemiany. Czyli mówiąc inaczej, to jest linia, która reprezentująca, po jakiej krzywiźnie będzie przebiegała nasza przemiana asymilująca te zyski ciepła i wilgoci. Natomiast, no tak jak powiedziałem, musimy zrobić ten bilans w zewnętrznym programie. Można się ewentualnie posiłkować jeszcze tutaj kalkulatorem zysków ciepła od ludzi. Więc aby zdefiniować taki współczynnik kierunkowy prostej, no to sobie klikamy tutaj na nasz przycisk do tego celu służący i dodajemy taki współczynnik. Nazywamy go na przykład lato. Całkowite zyski dla lata załóżmy, że będą wynosiły 20 kW, zyski wilgoci 3 kg. To są zupełnie teoretyczne wartości, które w tej chwili na poczet tego przykładu sobie wymyślam. I to załóżmy, że ten współczynnik kierunkowy przemiany będzie w punkcie, załóżmy, 2. W punkcie 2. Klikamy OK. Narysował nam się ten współczynnik kierunkowy przemiany. I teraz w programie jest wbudowana funkcja, która pozwala automatycznie obliczyć strumień powietrza wentylacyjnego, jaki jest niezbędny do tego, żeby zasymilować
te zyski, które podaliśmy. To znaczy, nie wiemy, jaki jest strumień powietrza, który nam ma odebrać te zyski ciepła. Wiemy jedynie, że na przykład powietrze, które mamy za chłodnicą, będzie miało temperaturę plus 20 stopni i jakąś tutaj wilgotność względną. Natomiast my chcemy w pomieszczeniu na przykład uzyskać plus 24 stopnie i jakąś wynikową wilgotność względną, która z tego będzie wynikała. Więc teraz możemy dodać punkt, który nazwiemy na przykład punkt pomieszczenia. I przepraszam, to w tym miejscu wpisałem pomieszczenie o temperaturze powiedzmy, że 24 stopni. I w tym wypadku nie definiujemy tu żadnych innych elementów. Robimy tylko, aby zaznaczyć go na współczynniku kierunkowym przemian. Wybieramy ten, który zdefiniowaliśmy lato i program sam wyznacza pozostałe parametry tego punktu. Teraz mamy jeszcze dajemy teraz przemianę powietrza od punktu 2 do punktu pomieszczenia i tak jak powiedziałem, no, te zyski ciepła, które zdefiniowaliśmy, będziemy chcieli odebrać na linii tego współczynnika kierunkowego przemiany, czyli to będzie przemiana od punktu 2 do punktu P, ale nie znamy strumienia powietrza, jaki musi być, aby te zyski odebrać. I wchodzimy w tej chwili w listę przemian, dodajemy przemianę. Nazywamy ją na przykład nawiew. Wczytujemy punkt pierwszy, czyli zaczynamy od punktu drugiego do punktu P. I teraz zamiast definiować strumień powietrza wentylacyjnego, powiedzmy, bo go nie znamy, klikamy automatycznie, aby automatycznie program wyznaczył ten strumień powietrza według tego współczynnika. I wychodzi, że aby odebrać 30 kW zysków ciepła i chyba 5 kg zysków wilgoci, potrzebujemy 13 097 m3 na godzinę powietrza. Klikamy OK. Nie 30, tylko 20, przepraszam. I zyski wilgoci 3 kg. Robimy Close i teraz widzimy, że nawiew, tutaj nam się te przemiany wszystkie pozmieniały. Mamy 20 kg i 3 kg. No tutaj program zaokrąglił 2,99. No i mamy idealnie wyznaczony sobie strumień powietrza, który jest potrzebny do tego, żeby zasymilować te zyski ciepła. Możemy to oczywiście automatycznie zaprezentować w układzie kariera z przeliczeniem wszystkich przemian, jak również, tak jak powiedziałem, w jednostkach imperialnych, również na wykresie Moliera w jednostkach imperialnych, czyli na przykład temperatura jest tutaj wyznaczona w stopniach Fahrenheita, ciśnienie jest wyznaczone w calach rtęci, entalpia w jednostkach British Thermal Units na funt, gęstość jest funt na stopę sześcienną. Na szczęście wilgotność względna jest wilgotnością tą samą względną w procentach i można powiedzieć tyle. Mamy tutaj dostępne jeszcze takie przyciski jak Knowledge, który nas odwołuje do strony internetowej z naszego bloga, w którym opisujemy różnego rodzaju możliwości zastosowania wykresu Moliera. Myślę, że bardzo fajne też kawał wiedzy tutaj został pokazany i zapraszam do przeczytania, ewentualnie lajkowania, jeżeli ktoś ma ochotę. Co mogę jeszcze Państwu pokazać? Tutaj
Wyczyśćmy jeszcze tutaj ten wykres. OK. Przełączmy się na jednostki SI i może jeszcze sobie tutaj otwórzmy jakiś przykład, jeżeli teraz znajdziemy. Dobra, tutaj chyba występuje jakiś problem z uprawnieniami administratora. No, nieistotne. Zdefiniujmy sobie, powiedzmy, jakieś tam ponownie przemianę. Możemy to zapisać, ten wykres nam się otwiera. Możemy sobie tutaj ewentualnie dorysować, coś dopisać. Generalnie chciałem te funkcje wprowadzić do samego programu, jednak uznałem, że byłoby to w obecnych czasach strata czasu. Wystarczy taki wykres po prostu otworzyć w programie jakimś graficznym, a tutaj podstawowym Windowsowym narzędziem, które jest wszędzie, jest Paint, MS Paint. I te wszystkie funkcje, które i tak bym robił tam, są tu, więc myślę, że nie ma sensu, żeby to, żeby odkrywać Amerykę na nowo. OK, tak pokrótce zaprezentuję, jakie tutaj będziemy mieli narzędzia. Będzie to kalkulator strat ciśnienia, czyli obiegu krytycznego. Możemy tutaj policzyć za pomocą zdefiniowanych kształtek dowolną Widzę, że jest jakiś problem ze ścieżką dostępu, co wymaga mojej interwencji już w najbliższej aktualizacji. W każdym bądź razie możemy tutaj wyliczyć straty ciśnienia. Dalej mamy kalkulator bilansu powietrza. Tutaj możemy sobie określić ilość niezbędnego powietrza wentylacyjnego według polskich przepisów zazwyczaj, ale nie tylko. Kalkulator elementów regulacyjnych, czyli tak naprawdę kalkulator doboru krys osiowo-symetrycznych, okrągłych i prostokątnych, jak również kąta otwarcia przepustnicy. Często używane narzędzie podczas regulacji przy korzystaniu na przykład z Ventpaka lub innego programu, który co prawda wylicza spadki ciśnienia, ale nie podaje jakby wielkości krys i kątów otwarcia przepustnicy. Przeze mnie też bardzo często używane. No i teraz myślę, że to jest jedno z najważniejszych tutaj narzędzi programu iXstart. To jest uniwersalny dobór centrali klimatyzacyjnej i to jest narzędzie, które właśnie, jeżeli chodzi o sam wykres, ogromnie przyspiesza pracę w samym programie. I to jest w zasadzie połączone poprzez sam wykres, poprzez może nie sam wykres, tylko automatyzację rysowania całego wykresu. Więc jeżeli o to chodzi, to to narzędzie jest moim zdaniem jedno z najważniejszych. Kalkulator hal basenowych na podstawie normy VDI 2089, która jest bardzo często obecnie wykorzystywana przy wymiarowaniu basenów. Tych metod jest oczywiście mnóstwo, natomiast, no tak jak powiedziałem, ta jest chyba taka najlepiej opracowana współcześnie i obecna w niemieckim ustawodawstwie.
kalkulator obliczeń akustycznych. Też bardzo dobre narzędzie zarówno do doboru tłumików, jak i określania poziomu hałasu w odległości od źródła, sumowania źródeł dźwięku i określania, załóżmy, dźwięku w odległości od danego źródła dźwięku, więc to jest też bardzo pomocne narzędzie, często wykorzystywane. No i później mamy jeszcze narzędzia związane z bilansem cieplno-wilgotnościowym i mam tutaj na myśli zyski ciepła od powierzchni wody. Jest to coś podobnego do narzędzia związanego z obliczaniem basenów, natomiast w innym ujęciu. Jeżeli mamy dowolne inne, na przykład urządzenie, które posiada lustro wody na hali, na przykład mam na myśli jakąś wannę, w którym się myje cokolwiek, to w tym wypadku możemy określić, jakie te zyski wilgoci będą się nam dostawały, nie tylko wilgoci, ale ciepła suchego, mokrego i całkowitego, wilgoci całkowite, jakie się będą dostawały od tego urządzenia do danego pomieszczenia. Zyski ciepła od ludzi w zależności od aktywności, temperatury powietrza, ilości osób i współczynnika jednoczesności. Kolejne, drugie najważniejsze narzędzie w programie to jest kalkulator zapotrzebowania energii. To narzędzie pozwala na obliczanie zużycia energii przez niemal każdą centralę wentylacyjną z uwzględnieniem nagrzewnicy, chłodnicy, nawilżacza, chłodnicy adiabatycznej, wentylatora nawiewnego, wywiewnego, bazując na podstawowych parametrach opisujących te urządzenie, czyli temperaturę nawiewu, temperaturę nawiewu, strumieniach nawiewu, wywiewu, początku chłodzenia, końca chłodzenia, wilgotności względnej, którą chcemy utrzymać, sprawności odzysku ciepła, jak i wilgoci w zimie, lecie, sprawności silników, jak i cen energii, harmonogramu pracy. Wszystko na bazie danych klimatycznych dla 60 miast Polski. Dane klimatyczne oczywiście są autoryzowane i pobrane z strony Ministerstwa Infrastruktury. I to będzie również przedmiotem innego odcinka, żeby nie przedłużać. I ostatni to jest kalkulator, nazwijmy to zysków i strat ciepła w kanałach wentylacyjnych. Bardzo fajne narzędzie, które może pozwolić na optymalizację grubości izolacji, jak również dokładne sprawdzenie, jakie będziemy mieli straty temperatury, na przykład powietrza dla kanałów prowadzonych po dachu w zimie i tak dalej, i tak dalej. To również sobie omówimy w innym odcinku. A ja na dzisiaj Państwu dziękuję. Chciałbym jedynie zaprosić na naszą stronę, gdzie można zapoznać się, tak jak powiedziałem, z większą dawką wiedzy, zaprosić do korzystania. Dziękuję i do zobaczenia.